Witam serdecznie dzisiaj po południu. Szok, inflacja w USA. Szybki komentarz podanych za luty. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy! Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Szok. Inflacja w USA. Szybki komentarz podanych za luty. Dzisiaj najistotniejszą publikacją makroekonomiczną były dane o inflacji ze Stanów Zjednoczonych. Na tą publikację plus na dane z rynku pracy inwestorzy na całym świecie czekają z wielkim utęsknieniem, żeby ocenić, jaka może być dalsza decyzja, jakie mogą być dalsze decyzje Fedu w sprawie stóp procentowych, jaka może być dalsza polityka monetarna w Stanach Zjednoczonych i czy procesy dezinflacyjne faktycznie mają miejsce. Na te pytania inwestorzy odpowiadają i będą musieli zdyskontować te publikacje, dlatego też mają one niezwykle duże znaczenie. I co się okazało? Inflacja w lutym w Stanach Zjednoczonych była dokładnie taka, jak zakładały prognozy, 6%. I jak widzimy na wykresie, kontynuacja procesów dezinflacyjnych ma miejsce. Szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych miał miejsce w czerwcu w poprzednim roku i systematycznie z miesiąca na miesiąc inflacja jest coraz niższa, a ujęcie core mamy także dokładnie takie, jak zakładały prognozy, 5,5 i także widzimy tutaj, że na przestrzeni ostatnich miesięcy procesy dezinflacyjne spychają inflację core także w dół, więc te dane moim zdaniem zwiększają prawdopodobieństwo, że wkrótce Fed zakończy cykl podwyżek stóp procentowych. Będzie to bardzo pozytywna informacja dla rynków ryzyka, będzie to negatywna informacja dla amerykańskiego dolara i oczywiście taka powinna być teoretycznie zależność i wpływ tych danych. Natomiast dzisiaj rano pokazałem bardzo prosty model, który zawierał zachowanie ropy naftowej, a zwłaszcza średniej, kroczącej miesięcznej ropy naftowej i jaki jest wpływ tego zachowania ropy naftowej na inflację konsumencką w Stanach Zjednoczonych, ponieważ założenie jest bardzo proste, że inflacja na całym świecie ma charakter podażowy, jest implikowana i jest zewnętrzna. Wynika przede wszystkim z zachowania węglowodorów, ropy naftowej, gazu ziemnego. Dla Stanów Zjednoczonych zwłaszcza ropa naftowa jest istotna i według tego prostego modelu średnia krocząca miesięczna ropy naftowej na koniec lutego była ciut niżej niż na zakończeniu stycznia, więc można było oczekiwać spadku inflacji, ale żeby aż tak bardzo wyraźnie trafiła ona w prognozy, to moim zdaniem jest to sygnał, że procesy dezinflacyjne zachodzą szybciej niż wcześniej zakładano i oczywiście jest to bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość i perspektywy co do dalszych podwyżek stóp procentowych są już nieuzasadnione i myślę, że rynek będzie musiał to wyceniać. Dzisiaj rano i wczoraj po południu bardzo dużą wagę nakładałem na perspektywy co do podwyżek stóp procentowych. I dzisiaj oczywiście ten wykres, który jest teraz w tle, jest ściągnięty 30 minut po danych o inflacji, więc może się oczywiście dzisiaj bardzo dużo zmienić, ponieważ jak zobaczymy na następnych wykresach, zmienność na rynku obligacji przyszłych stóp procentowych jest ogromna. Ale co widać te 30 minut po danych makroekonomicznych, że jednak po tych danych rynek zaczyna wracać do wyceny podwyżki stóp procentowej o 25 punktów bazowych na posiedzeniu marcowym. Ta podwyżka nie jest jeszcze w 100% w cenach, ale gdy zobaczymy na termin majowy, to jednak jest ona już uwzględniana, więc rynek tak jakby jeszcze chciał rozpędem wycenić jedną podwyżkę stóp procentowych, ale rozwijające się niepokoje związane z systemem bankowym w Stanach Zjednoczonych mogą oddalić w ogóle tą perspektywę. Ja się skłaniam ku temu, że nie będzie już więcej żadnej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, chociaż przypominam, dzisiaj rano w Stanach Zjednoczonych rynek wycenia jeszcze jedną podwyżkę stóp procentowych, ale dzisiaj rano w Europie nie było żadnej wyceny podwyżki stóp procentowych. No i oczywiście w każdej kolejnej godzinie te zmiany będą dalej postępowały i jutro zobaczymy po sesji w Stanach Zjednoczonych, co ostatecznie Amerykanie dzisiaj ustalili. Jak widzimy na amerykańskich obligacjach, te dane nie mają jakiegoś większego wpływu. Spodziewałem się większej aktywności amerykańskich obligacji 10-letnich, ale cały czas jesteśmy tutaj w okolicach poziomów sprzed danych makroekonomicznych.
Wczoraj przetestowaliśmy średnią 200-sesyjną na wykresie dziennym. Amerykańska obligacja 10-letnia bardzo ładnie zaczęła pokazywać, że te wsparcie w rejonie 3,45% ma znaczenie. Jak widzimy, dzisiaj mamy gigantyczną zmienność na obligacjach dwuletnich, to jest 50 punktów bazowych około ruchu, czyli gigantyczna naprawdę amplituda wahań i te stopy procentowe będą się musiały ostatecznie ustalić. Wygląda na to, że rynek cały czas większą wagę przywiązuje do tych kłopotów sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych niż do tych danych o inflacji, a moim zdaniem po tych danych rentowności powinny spaść i powinniśmy oczekiwać właśnie, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, bo procesy dezinflacyjne ewidentnie działają i widzimy, jak bardzo przemieszcza się cała krzywa dochodowości, jak to było jeszcze kilka dni temu, jak to było wczoraj, jak to jest teraz. Te fluktuacje krzywej dochodowości są jednoznaczne. I zobaczmy, co się dzieje dla Europy. I w tym wypadku te 30 minut po danych makroekonomicznych w rynku jest 25 punktów bazowych podwyżki stóp procentowych za 2 dni w strefie euro. Jest rosnące prawdopodobieństwo, że nawet będzie 50 punktów podwyżki stóp procentowych. Widzimy kolejne podwyżki stóp procentowych w kolejnych miesiącach i w perspektywie końca roku stopy procentowe mają być o 100 punktów bazowych wyżej. I tutaj rynek nie zakłada żadnej obniżki stóp procentowych i moim subiektywnym zdaniem to jest główny powód, dlaczego euro-dolar teraz rośnie, ponieważ rynek cały czas wycenia podwyżki stóp procentowych w strefie euro, a już wycenia obniżki dla Stanów Zjednoczonych. Teraz ten wykres pokazujący, jak wolumen obrotu na obligacjach teraz bardzo silnie rośnie, jak silnie rośnie zmienność na amerykańskich obligacjach i w tym momencie wracamy do tego porannego, bardzo zaskakującego raportu na mury, który spodziewa się, że w przyszłym tygodniu Fed obniży stopy procentowe i będzie wygaszał QT, czyli Quantitative Tightening i w tym wypadku byłby to ruch jednoznacznie sprzyjający tezie, że właśnie te czynniki, które dzieją się na naszych oczach, odwracają tendencje w polityce monetarnej i rynek absolutnie na to jest niegotowy. Ja będę do tego raportu wracał, bo to jest pierwszy taki bardzo poważny bank, który aż tak bardzo skrajnie różniącą się od koncepcji, od konsensusu rynkowego prognozę stawia. Jeszcze raz przypominam, bank zakłada obniżkę stóp procentowych w przyszłym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. No i oczywiście, jeżeli rynek jest straszony tym, co się dzieje w sektorze bankowym, to zachęcam do tego raportu, który jest poświęcony bezpośrednio sektorowi bankowemu, tam na dole. Link w opisie i link w komentarzu. Banki znów straszą i ten raport zawiera w sobie odpowiedzi na pytania, czy przed nami nowy kryzys bankowy, czy te upadki Silvergate, Silicon Valley Bank mają jakiś wspólny mianownik, na który warto zwrócić uwagę. No i oczywiście, co zrobi Fed po tych danych o inflacji, które poznaliśmy te 30 minut temu. Zachęcam jeszcze raz, żeby się zaznajomić z tym raportem, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Jeżeli jesteśmy przy bankach, przy tym, czy banki faktycznie straszą, patrzmy, co się teraz dzieje w Europie. Jak widzimy, CDS-y na cały sektor bankowy w Europie rosną, ale jeszcze nie ma jakichś tutaj przełomowych wydarzeń. Natomiast rynek cały czas, w każdej chwili baczną uwagę zwraca na zachowanie Credit Suisse i według tutaj komentatorów to jest najsłabsze ogniwo europejskiego systemu bankowego i zobaczymy, jak tutaj Credit Suisse sobie w tej sytuacji poradzi, ponieważ według rynku jest on najbardziej zagrożony z europejskich instytucji finansowych. Wczorajsza sesja była historyczna pod względem obserwacji zmienności i ruchów między obligacjami amerykańskimi a indeksem Standard & Poor's i ten wykres historyczny bardzo dobitnie to pokazuje, jaka ważna była ta wczorajsza i ta nawet być może przełomowa sesja. Dzisiaj na fali tych danych makroekonomicznych, które w moim subiektywnym zdaniem pokazują procesy dezinflacyjne, że one nawet przyspieszają w Stanach Zjednoczonych, że jest to bardzo korzystna informacja oddalająca perspektywy stóp procentowych, że jest to informacja, która sprzyja popytowi na ryzyko i już indeksy giełdowe, patrząc przez pryzmat futures, sygnalizują nam, że rynek na Wall Street ma się otworzyć wyżej.
Jeżeli dzisiaj indeks Standard & Poor's wróci na poziom 3900 punktów, to naprawdę byłoby to wydarzenie, które by sprzyjało tezie o tym, że te wszystkie niepokoje o tych straszących nas bankach są już w cenach i rynek naprawdę liczy na to, że będzie obniżka stóp procentowych, a to da popyt na ryzyko. Bardzo wyraźnie odbija indeks DAX. Wygląda na to, że poziom 15 tysięcy punktów jednak się obroni dzisiaj w Europie. No i obserwujemy te wzrosty euro-dolara. Utrzymujemy się nad poziomem 1,07. Rynek chce rosnąć. Jest to, tak jak powiedziałem, związane z tym, co się dzieje na rynku przyszłej stopy procentowej, jak te fluktuacje teraz się odbywają. Obserwujemy największą zmienność na amerykańskim dolarze od 2020 roku, warto na to zwrócić uwagę, a z rynków ryzyka moim zdaniem najciekawiej dzieje się teraz na Bitcoinie, który po tych danych zaczyna bardzo dynamicznie łamać poziom 25 tysięcy dolarów. Ten wykres bardzo dobitnie to pokazuje, jakie jest duże znaczenie tego poziomu, bo tam jest średnia dwustosacyjna na wykresie tygodniowym. Jeżeli dzisiaj się okaże, że Bitcoin bardzo gwałtownie złamał ten poziom, nie ma dzienna świeca jakiegoś większego górnego cienia, rynek zdradza ochotę na kontynuację tendencji wzrostowej, to sama sytuacja techniczna będzie faworyzowała scenariusze zakładające przesunięcie notowań Bitcoina nawet w okolice 35 tysięcy dolarów, dając przestrzeń około 10 tysięcy dolarów na ruch na każdym Bitcoinie, a to naprawdę byłaby to bardzo dobra wiadomość i sygnał, że perspektywy dla ryzyka na całym świecie rosną. Obserwujemy dalsze wzrosty ceny złota, obserwujemy, jak w ostatnich dniach silnie rośnie obrót na cenie złota, obserwujemy także wahania na cenie miedzi, ale wciąż nie wiadomo, czy opór w okolicach 9000, czy wsparcie w okolicach 8650 zostanie przełamane. Niestety ta konsolidacja tutaj cały czas trwa, ale oczywiście perspektywy wzrostowe euro-dolara faworyzują wzrosty także ceny miedzi, ale perspektywy negatywnych scenariuszy na giełdach mrożą scenariusze prowzrostowe, dlatego też cena miedzi jest tutaj w tej konsolidacji. I obserwujemy także testy wsparcia na ropie naftowej. Przypominam, w rejonie 70-72 dolarów Amerykanie od wielu tygodni odnawiają strategiczne zapasy ropy naftowej, dlatego też gdyby wsparcie 70 dolarów padło, po pierwsze byłby to czynnik, który bardzo gwałtownie powinien doprowadzić do spadku ceny ropy nawet w okolicy 55 dolarów. Byłby to sygnał, że Amerykanie odpuszczają trzymanie rynku i oczywiście byłby to wielki czynnik zachęcający do tego, żeby pogłębić oczekiwania na zwiększenie procesów, na siły procesów dezinflacyjnych, więc ja osobiście trzymam kciuki za to, żeby to wsparcie 70 dolarów na cenie ropy naftowej w końcu zostało przełamane. No i teraz czas na rynki emerging markets, na rynki krajowych aktywów. Pierwszy wykres MSCI, wskaźnik dla walut rynków emerging markets pokazuje, że jesteśmy w ważnym miejscu. Spojenie ważnych średnich kroczących tutaj ma miejsce, więc rynek jest na rozstajach, musi wkrótce wybrać, ale samo zachowanie złotego i euro złotego i dolar złotego jednoznacznie faworyzuje scenariusze prozłotowe, proryzyko. Zachęca do polskich aktywów, zwłaszcza do polskich obligacji, które dzisiaj podlegają fluktuacjom światowych rynków. Natomiast jutro poznamy dane o inflacji dla naszego kraju i ten czynnik także będzie rozstrzygający o tym, czy perspektywy na najbliższe miesiące na rynku polskich obligacji będą faworyzowały te scenariusze. Ja osobiście zakładam, że właśnie tak będzie, że w tym roku to polskie obligacje będą królowały, a dopiero w przyszłym polskie akcje, o czym Państwo dobrze wiedzą, a indeks giełdowy dzisiaj próbuje teraz lekko rosnąć, ale utrzymywanie za każdym razem poniżej poziomu 1800 punktów nie pozwala na większy optymizm, chociaż oczywiście zatrzymanie wczoraj na minimach oznacza także zatrzymanie na Fibonacci 38,2%, a to wsparcie może funkcjonować, może pracować i część inwestorów może zacząć tutaj znowu odbudowywać pozycje, jeżeli popyt na ryzyko na całym świecie się odnowi, znowu się pojawi, nie będzie się już rynek bał kryzysu w sektorze bankowym i ten optymizm naprawdę się zacznie przelewać. Dlatego też obserwujmy ten 1800 punktów, moim zdaniem jest cały czas newralgiczny, jest bardzo, bardzo istotny. I jeszcze raz, drodzy Państwo, zachęcam w tym momencie do tego raportu dotyczącego tego, czy banki znowu straszą. Tam na dole link w opisie i link w komentarzu o tym, czy czeka nas nowy kryzys w sektorze bankowym, czy upadki Silvergate i Silicon Valley Bank mają jakiś wspólny mianownik i właśnie co zrobi Fed po tych danych o inflacji w USA, które właśnie teraz poznaliśmy
za luty. Naprawdę warto się zaznajomić z tym raportem. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, widzimy się i słyszymy jutro o poranku, a dzisiaj życzę dodatniej, dużej stopy zwrotu na tym bardzo zmiennym rynku. Pozdrawiam!